didn't even get to cross. Jestem na niemal 80% pewny, że ta teoria będzie się pokrywać z filmem. Stworzyłem tak obszerną teorię, że rozdzielę to na punkty, abyście się w tym nie zgubili. Nie lubię przedłużać, więc zaczynajmy. Po pierwsze, kim jest postać z nowego zwiastunu? Jak wiadomo, nowa seria Monsterverse odwzorowuje historię oryginalnej Godzilli stworzonej przez Japończyków w latach 10. Zatem wszystkie potwory pojawiające się na ekranie to odświeżone wersje bestii, które już widniały na ekranie. Po kilku dniach od wypuszczenia zwiastunu nikt nie może zidentyfikować postaci z filmu. A dlaczego? A dlatego, że to przedstawiciel rasy Kong. Postura małpy, chociaż bardziej wychudzona i najprawdopodobniej łysa. Łysina jest częścią starzenia się zarówno ludzi, jak i małp. Postać jest najprawdopodobniej stara i dużo starsza od Konga, czy nawet od Godzilli. Widoczny na filmie kciuk oraz twarz goryla wskazują na postać humanoidalną, czyli goryla Titanus Kong. Małpa jest czarna lub siwa, choć przez otoczenie ognia, który ją otacza, sprawia wrażenie bycia rudą. A no właśnie. Po drugie, nowe imperium. Gdzie znajduje się nasza nowa postać? Nowe imperium to oczywiście świat podziemny, w którym jest obecnie nasz Kong. Postać ze zdjęcia widocznie siedzi na tronie, co może wskazywać, że jest tytanem alfa w podziemnym świecie. Otoczenie kości, ognia i sam tron. Wygląda to tak samo jak wielka kamienna sala, do której trafił nasz Kong. Po trzecie, wojna rasy Godzilla z rasą Kong. Oficjalna i jedyna wersja, jaka jest nam znana, to taka, że oba te gatunki walczą o to, kto ma być alfą. Jednak wojna tych obydwu ras jest głęboko zakorzeniona w ich DNA i historii. Rasa Kong jest najliczniej spotykaną rasą we wszystkich nowych filmach, a przynajmniej to, co z niej zostało, czyli kości i skamieniałości oraz żywy Kong. Dwa szkielety rodziców Konga na wyspie Czaszki oraz skamieniałości w pobliżu góry tronowej Konga. Niewykluczone zatem, że więcej pobratyńców Konga przeżyło. Pokazuje nam to, że jego rasa była bardzo liczna i jak to bywa u goryli, żyły one w społecznościach z rodzinami, matkami, ojcami, dziećmi i prawdopodobnie przywódcą, a na dodatek potrafili wytwarzać narzędzia do walki z rasą Godzilla. Rodzice Konga przybyli na wyspę Czaszki i w ten sam dzień, w którym Kong się urodził, obydwoje zginęli w walce z czaszkołazami. O tym możemy dowiedzieć się z książek z nowego Monsterverse, ale nie opisano tego dokładnie w żadnym filmie. Nowa postać z filmiku to prawdopodobnie przywódca rodziców lub nawet dziadków Konga, a na pewno ktoś, kto nauczy go, jak być prawdziwym tytanem. Co do rasy Godzilla, nie mam zbyt wiele teorii na ten temat, poza tym, że Godzilla walczyła raczej w pojedynkę. Jeden Kong nie jest w stanie pokonać Godzilli, co widać w najnowszym filmie. Jednak w starciu kilku małp z jednym przeciwnikiem, losy bitwy się odwracają na korzyść Kongów. Cytując mema z innego filmu, małpy razem silne. Mam też teorię, że rasa Konga stawała się coraz liczniejsza, co nie podobało się Godzilli i jako alfa rozkazał innym tytanom zniszczyć rasę Konga. Stąd w sali tronowej widzimy topór wbity w czaszkę czegoś, co przypomina jaszczura, stertę kości w zwiastunie oraz spadającą głowę prawdopodobnie behemota z sufitu jaskini z sali tronowej. Uwaga, kontynuacja punktu czwartego będzie w punkcie szóstym. Po czwarte, Wyspa Czaszki. Dlaczego Kong znalazł się na Wyspie Czaszki i mimo oczywistego połączenia jej za pomocą podziemnych tuneli nie mógł nimi z powrotem wrócić do wnętrza? Otóż zwyczajnie nie wiedział o ich istnieniu, co pokazuje nam ostatni film. O swojej kulturze i pochodzeniu nikt go nie nauczył, bo nie miał kto. Na wyspie rządził sam. Po piąte, ludzie w pustej ziemi. Na Wyspie Czaszki jej ludzcy mieszkańcy czcili i budowali pomniki lub coś, co jest ołtarzykami poświęconymi gorylowi. W pustej ziemi wielka sala, do której wchodzi Kong, prawdopodobnie też została wzniesiona ludzkimi rękoma. Wskazuje na to tron, wielkie drzwi, kamienna sala oraz wejścia do niej, oraz wielki pomnik goryla. Wątpię, aby małpy były na tyle rozwinięte, aby same potrafiły zbudować to wszystko, a do tego używać narzędzi do rycia w kamieniu. W innej części świata, w pustej ziemi, taki sam tron lub raczej legowisko dla Godzilli zbudowali inni ludzie, uwieczniając na ścianach historię o rasie Godzilla. Co możemy zobaczyć w Królu Potworów? Jeśli ta teoria jest prawdziwa, a raczej na pewno jest, ludzie żyli we wnętrzu Ziemi i prawdopodobnie stamtąd pochodzi rasa ludzka. Po szóste, upadek podziemnego królestwa i wojna o energię. W filmie Godzilla vs Kong słyszymy o podziemnej energii, która zasila podziemny świat jak słońce, co zresztą potwierdza się, gdy Kong ładuje tam swój topór za pomocą promieniowania. Mam na to kilka teorii.
Tytanus Godzilla i Tytanus Kong walczyli o dostęp do terenów, gdzie źródła energii pozwalały im na regenerację w przypadku Godzilli oraz tworzenie narzędzi w przypadku Kong. Aczkolwiek mam przypuszczenia, że ową energię mogli wchłaniać i Kongowie, co sugeruje niebieski od napromieniowania kolor oczu nowego Tytana Konga ze zwiastuna. Podczas walk energia i promieniowanie się wyzwoliły z taką mocą, że zaczęły zabijać, zmieniając w kamień wszystkie napotkane istoty w obszarze kilku kilometrów od Góry Tronowej. Dowodem na to może być fakt, że górna strona lub też sufit, na którym znajduje się góra, to jałowe pustkowie bez życia pokryte kamieniami i dziwnymi świecącymi, napromieniowanymi skałami. Zaś druga strona, podłoga, z której przybywa Kong, jest bujna, zielona i kwitnie życiem. Podczas przeskoku z zielonej dolnej warstwy na górną kamienistą warstwę Kong łapie wielką kamienną rękę. Sugeruje tutaj, że małpy uciekające przed wyzwoloną energią chciał przeskoczyć na zieloną dolną warstwę. Osobnikowi, za którego rękę złapał Kong, już prawie się to udało. Rodzice Konga, czyli ojciec i matka w ciąży, uciekli w ostatniej chwili i tunelem przedostali się na bezpieczną powierzchnię, która była wyspą Czaszki. Niestety inne potwory, takie jak czaszkołazy, zdążyły już zasiedlić tą wyspę. Druga wersja. Ta jest już bardziej odjechana. Tytan Ghidorah, gatunek inwazyjny, trafił na Ziemię i zaczął siać zniszczenie. Dostał się do wnętrza Ziemi, aby zniszczyć planetę od środka i w sumie niewiele więcej mogę spekulować na ten temat, poza tym, że został wypędzony przez współpracę Kongów i Godzilli na Antarktydę, gdzie pozbawiony energii zamarzł pod warstwą lodu. 7. Co może się wydarzyć w nadchodzącej części? Spekulacje mam dwie, podobne do tego, co wymieniałem wcześniej. Pierwsza. Nasz Kong będzie namawiany, a raczej zmuszany do walki z Godzillą przez małpiego przywódcę ze świata podziemnego, który dalej żywi urazę za to, co się stało. Ogień palący jego świat dalej widnieje w jego oczach, co zresztą widać na zwiastunie. Jednak ostatecznie dla dobra świata podziemnego i zewnętrznego, aby nie zburzyć Ziemi od środka kolejną potężną eksplozją, Tytani na zawsze zbudują sojusz, uśmiercając króla Tytanus Kong. Nasz Kong zasiądzie na tronie i zbuduje pokój z zewnętrznym światem Godzilli. W dalszych częściach prawdopodobnie będzie powracał, aby ponownie bronić z Godzillą Ziemi przed różnymi zagrożeniami, takimi jak Mecha Ghidorah. Druga spekulacja. Ekoterroryści zbudują Mecha Ghidorah, który pojawił się już w oryginalnych filmach o Godzilli i będą próbowali doprowadzić do wspomnianej eksplozji, aby przywrócić Ziemię do pierwotnego ładu, czyli zacząć ewolucję od początku. Nie zdziwiłby mnie fakt, gdyby w podziemnym świecie znaleziono jajo Godzilli, które naukowcy wskrzeszą, dając tym samym życie synowi Godzilli, który także pojawiał się w oryginalnych japońskich produkcjach. Cytuję teraz opis pod nowym zwiastunem. Wszechmocny Kong i przerażający Godzilla stają do walki z kolosalnym, nieodkrytym zagrożeniem ukrytym w naszym świecie. Rzucają wyzwanie ich istnieniu i naszego własnego. Epicki nowy film zagłębi się w historię tych tytanów, ich pochodzenia i tajemnicy Wyspy Czaszek i nie tylko. Jednocześnie odkrywając mityczną bitwę, która pomogła wykuć te niezwykłe istoty i związać je na zawsze z ludzkością. Myślę, że moja teoria idealnie pasuje do tego opisu pod filmem. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten temat Was zaciekawił. Dajcie znać, co o tym sądzicie. W kolejnych odcinkach przedstawię Wam dziurę w fabule i niejasności związane z wykorzystaniem czaszek Ghidory. Do zobaczenia i cześć!